Hola! Czy spontaniczna wycieczka w tropikach może pójść nie tak? Oczywiście. Czy żałowaliśmy? Ani trochę. Zapraszam, chodźcie z nami na wycieczkę na jedną z najpiękniejszych plaż, moim zdaniem, w Republice Dominikany. Vamos! Zaczęliśmy od jednej z najbardziej niedostępnych, a podobno najpiękniejszych plaż. Pobudka wcześnie rano. Niewyspanie pełne, bo czasami gdy śpisz z kimś w jednym pokoju, wystarczy zmiana pozycji i już nie śpisz ty i w sumie to nikt. Todo, hoy voy a aprender. Sí. Vamos. Pues nada, mi nombre es Darlisa en español. ¿Cómo? ¿Darlisa? Darlisa, sí. Soy la chica de la comida en Frontón. W cenie wycieczki obiadu nie było. Można było go dokupić. Drogo. Ale przynajmniej, jak się później okazało, smacznie. Nie odpływajcie beze mnie. O no. Gracias. To są dobre fale. Ogólnie morze jest bardziej zbliżone niż wczoraj. Wczoraj było jak chillera. Kapitan Jonatan. Tak. No i co? I płyniemy. Latamy. Po morzu dosłownie lecieliśmy. Fale były ogromne. Śmiałam się, ale w środku trochę trzęsłam portkami. Błagam, nie mówcie nikomu. Trzymałam się burty tak mocno, jakby od tego zależało całe moje życie. Są plaże, na które można się dostać tylko łódkami. Nie, na jedną można popłynąć, pojechać motorem albo samochodem. A na dwie inne tylko łódkami. Woda ładnie. W końcu dopłynęliśmy. Widok z wody dokładnie taki jak na filmach. Krystaliczna woda, skały jak z pocztówki i cisza. Witamy w raju. Pierwsza plaża wycieczki, Playa Frontón. Tak się nazywa. Podróż była szalona tą łódką, bo my siedzieliśmy z samego przodu, a sam przód jest tak maksymalnie do góry, tak? I tak lataliśmy na tych falach. Te fale są dzisiaj dość mocne i jest mi tak trochę ciężko teraz. Nie żyję dobrze, ale coś w ten deseń, w tę stronę. No. Tu taki bar, dobry klimat, co? Nieźle wygląda. No i pieski tradycyjnie, one są wszędzie. Nie wiem dlaczego, ale w Polsce przynajmniej ja byłam tak uczona, że żeby się trzymać od obcych psów, że są niebezpieczne i w ogóle. A tu one są takie przyjacielskie. W Kolumbii to samo było. No jedynie czego chcę to jedzenia i trochę miłości. Nie? Hola, perrito. ¿Cómo estás? Ojej, już mnie całują. A, tymi noskami. To co kochamy bardziej. Sztabki, hamaki. To jest moje żyćko, a tam jest Jonatan. Johnny, jak Ci się podoba? Rok i 5 miesięcy temu wyszłam z domu, nie wiedząc, co ze mną będzie. O, wszechświat, Bóg, siła wyższa zawsze wynagradza tych, którzy idą bez planu, ale z wiarą. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Hola. Hola. Pechada sentadilla. ¿Jugamos? Sí, claro. Claro, ok. Si tú piensas. ¿Tienen Coco Loco? Sí. Uno, por favor. De todo. Un coco loco. Muy loco. Coco muy loco. Loco para ella. Oye, aquí hay coco loco, chico loco, de todo loco. Todo loco. Sí, ya sabe. ¿Está haciendo un video hoy?
Sí, contigo. Chico, ¿quieres jugar? Me llamo Bella, hermosa, divina. ¿Chico también? Y yo me llamo Lindo. Lindo. Demasiado lindo. Ah, yo soy divina. ¿Y tú? ¿Cómo te? Feo. Johnny. Johnny, un placer. Lindo. Sí, una Demasiado hermosa. Demasiado hermosa, soy demasiado hermosa. Coge 7, chico. Po pierwszym zachwycie usiadłam z lokalnymi chłopakami do domina. Narodowa gra. I jak myślicie, kto wygrał? Oczywiście mała blondynka. Reprezentacja Polska i Kolumbia, rzecz jasna. Dobra, idziemy tu zobaczyć, co to jest. Chciałam sobie popływać, ale tu wszędzie są takie skały, kamienie, coś takiego. Zabieranie moje stópki. Johnny idzie tam, dżunglą, a ja spróbuję iść tu, wodą. No właśnie takie coś tu jest. Ślisko. Nie wiem, czy to jest odpowiedzialne iść tu. To jest tak ślisko, jeszcze z telefonem w ręce. Zastanawiam się, czy tu spróbować wejść. Nie mam butów. Tu w głowach w jaszczurach. Cała Dominikana to są jaszczury. Czy tu mnie coś zje? Jakiś rak, żeby tu zaraz nie wyszedł? Trochę się cykam. A tu jakimiś fiołkami pachnie. No i fajnie. Ale ja się cykam, żeby mnie zaraz jakiś rak nie zaatakował. A są te skorupiaczki są na plaży. Wcześniej szłam wodą, to teraz pójdę dżunglą. I co, jest to raj? A ja znalazłam małpę. Nie. To nie ja, to naprawdę była małpa. Sięgam. Mamo, tato, Jonatana, jak wychowaliście? Pozdrawiam. Mogę Jak pozdrowić rodziców? go wychowaliście? Mogę pozdrowić rodziców, pewno pozdrawiam. będą dumni. Pozdrawiam mamo i tato. Właśnie się śmiałem, że Ania ma nie tylko widzów z Kolumbii, ale też z Opolszczyzny, więc pozdrawiamy serdecznie. To jest ostatni występ Jonatana na moim kanale. Dopiero się rozkręcam. Ja też. To jest początek mojej kariery. Screenujcie. Tapujcie, screenujcie, no i tak dalej, nie? No i sobie teraz wyobraź, dobry człowieku, że przylatujesz do Dominikany i znasz ją tylko z resortów Punta Cana. No nie! Ja byłam w Punta Cana i mi się tam nic nie podobało. Naprawdę, bo tam był resort na resorcie. No wiem, jak się odjedzie kawałek od resortu, to się znajdzie fajnego, ale mi to się tam nie podobało, bo sama komercja. Tu natura. No, nie.
Spacer po wyspie tylko utwierdził mnie w jednym. To miejsce jest naprawdę piękne. Ale wiecie, każdy ma swój gust. Moje serce wciąż było w Kolumbii. Po prostu powoli przyzwyczajałam się do braku jej energii. Czy było mi lepiej? Czy było mi łatwiej? Nie. Po prostu nauczyłam się z tym funkcjonować. W brzuchach zaczęło burczeć, więc przyszedł czas na wcześniej zamówiony obiad. Lindo! Sí. Jorge, ven, Wow. tráeme eso. La paella de pollo. Kurczaczek, ryż, sałatka i klasyka platanito. To się nazywa tostones, przecież one są większe, mniejsze. No i tak. Palce lizać. Mua. Dosłownie. Sposób podania? Bomba. I wtedy przyszedł moment, który zmienił klimat. Chciałam upewnić się, że zdążymy zobaczyć jeszcze 2 obiecane plaże. W końcu w ofercie były 3. Okazało się, że będą 2. Bez wyjaśnień, bez przeprosin. Po prostu tak wyszło. Poczułam to ukłucie. Nie złości, rozczarowania. Bo czasami nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że ktoś obiecał więcej. Czy się zdenerwowaliśmy? Na chwilę tak. I w tamtym momencie mogłam pozwolić, żeby zepsuło to cały dzień. Ale mogłam też wybrać inaczej. Ale słoneczko plaży. Taki ładny chłopak z Polski. To jest plaża. Madame się miała nazywać? Sprawdzę. Taka dzikość. Co? No tam wyżej. Aha. Druga plaża była równie piękna. Znalazłam małe jaskinie. W klapkach pełnych piachu i wody wspięłam się na skały jak dziecko, które zapomniało, że jest dorosłe. W sumie to rosłość, to powrót do bycia dzieckiem, tylko tym razem w bardziej dojrzały i rozsądny sposób. Anna chodząca swoimi ścieżkami. Dobra, idźmy. Drewnych nietoperzy nie było. Ale to cicho. Nice. Teraz muszę się pomodlić mocno, żeby w tych klapeczkach i to jeszcze pełnych piachu zejść tu bezpiecznie, bo wyjść to nie problem, ale zejść może być gorzej. No dobra, dam radę. Jak zawsze. Jak już wyszłaś, to teraz chodź. Wyłączam kamerę, żeby nie było
świadków mojego upadku. Nie będziesz tego upadku. Przeżyłam. Godzina odpoczynku i powrót. Takie są fale, że mi się przed chwilą złamał brzuch. Podskoczyliśmy, spadliśmy i normalnie mam złamany brzuch. No muszę jechać na pogotowie. No mnie tak szczeli też. Ciekawe, kiedy mi się zrośnie ten brzuch, no bo zaraz mi się dołamie znowu. Przyspieszamy. Wróciliśmy do nas na ptaszkę. Po obiedzie jeszcze jeden obiad. No bo czemu nie? W menu 500 pesos. Przy płaceniu 900. Oj, zapomniałam zmienić ceny w karcie. Naprawdę? I wtedy dotarło do mnie coś bardzo ważnego. Nie masz wpływu na to, jak zachowują się i traktują cię inni ludzie. Ale masz wpływ na to, czy oddasz im coś więcej niż pieniądze. Banknoty oddałam. Świętego spokoju nie oddałam. Niemożliwe? Możliwe. Księgi. Na drugi dzień postanowiliśmy wyruszyć do Samana. Właściciel hotelu udzielił nam kilku bardzo specyficznych ostrzeżeń dotyczących tego miejsca. Puta, 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 puta. Eso es Sosúa. Todo puta, 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 puta. Według niego Samana to głównie prostytutki i Amerykanie, którzy tam przyletują właśnie po nie. Brzmiało to na tyle kategorycznie, że aż trudno było w to uwierzyć. Czy miał rację? Czy to tylko jego uprzedzenia? Postanowiliśmy sprawdzić to sami. Do zobaczenia w Samana. Mam takiego pięknego lodzika i takiego brata. Też piękny? Ale będę miał morado, język, morado. Morado język, no patrz go. Dobra, Jonatan, robimy test. Jesteś w tydzień w Dominikanie. Ile słów po hiszpańsku już umiesz? Ojej, morado, na pewno. Myślę, że do 10. Dobra. Średnio. Ale z tłumaczeniem na polski, czy po prostu? Wtedy liczba spadnie, co? Dobra, dawaj. Lecisz. Myślę, że tak średnio jedno słowo na dzień się uczę. Tak średnio. Ładnie. Aha. Ja wyczuwam Ale u niego jakie? talent. Na pewno gato, el gato, A, no. gato, el gato, Bo tak na dziewczyny mówi. claro, Claro. Claro. Drugie. bonita, hermosa. Siostra nauczyła wszystkich. Co jeszcze? Perfecto cara. No i takie wiecie, podstawowe słowa wiadomo do czego służące. To wystarczy. To zdecydowanie wystarczy. Dobrze, następne podsumowanie w przyszłym tygodniu. Dziękujemy. A ja tylko sprostuję wszystkie słowa używane na Tinderze. Bonita, piękna i tak dalej. A to ja po dzisiejszej flaszce.